Teraz dowiesz się, jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym. Pokażę Ci dokument, który jest wymagany do takiej transakcji i powiem Ci, jak go zdobyć. Zaczynamy. Ja nazywam się Darek i prowadzę firmę kupującą mieszkania za gotówkę, a na tym kanale dzielę się wiedzą potrzebną każdemu właścicielowi nieruchomości. Chcesz wiedzieć, jak lepiej zarządzać swoim majątkiem, jak obniżać koszty, znać triki dotąd zarezerwowane tylko dla inwestorów? Subskrybuj ten kanał. Temat tego odcinka zawdzięczamy panu Marcinowi, który zadał to pytanie na telefonicznych konsultacjach. Ty też możesz zadać mi pytanie, szczegóły są w opisie filmu. Najpierw, czy w ogóle można sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym? W większości przypadków tak, ale generuje to dodatkowe formalności, dodatkowe czynności i dodatkowe koszty. W tym filmie zupełnie pominiemy chwilówki, kredyty frankowe, prywatne pożyczki czy hipoteki przymusowe. Mam na ten temat inne filmy. Sytuacja pana Marcina jest raczej typowa i standardowa na polskim rynku, mianowicie jego mieszkanie było kupione na kredyt w złotówkach kilka lat wcześniej. Przez ten czas kredyt był regularnie spłacany zgodnie z harmonogramem. Jak wygląda proces sprzedaży tego mieszkania? Pan Marcin zapytał też, czy dostanie pieniądze na spłatę kredytu do ręki i czy sam spłaci ten kredyt. Cały proces wygląda trochę inaczej. Sprzedający dostaje do ręki część pieniędzy, a część dostaje bank. Jak ustalić, jaką część pieniędzy dostaje kto? Już wam o tym mówię. No i tutaj w trzecim punkcie zaczynają się schody i pewne komplikacje, dodatkowe czynności, które nie występują przy zwykłej sprzedaży. Mianowicie właściciel mieszkania musi udać się do banku po zaświadczenie o wysokości aktualnej tego salda zadłużenia, o numerze rachunku technicznego do jednorazowej spłaty, o terminie, do którego trzeba tę spłatę wykonać i po promesę, czyli obietnicę tego, że bank pozwoli na wykreślenie hipoteki, jeżeli te wszystkie warunki zostaną spełnione. Uwaga, o czym trzeba pamiętać, to to, że wydanie takiego zaświadczenia może kosztować zgodnie z cennikiem banku, może trwać kilka dni i przede wszystkim taka promesa ma ograniczony czas ważności. Zazwyczaj jest to 30 dni. Przed nami jeszcze omówienie wizyty u notariusza, w banku i w sądzie, dlatego zostań ze mną. Ale wcześniej, jeżeli podobało Ci się to, co dotąd pokazałem, to koniecznie kliknij lajka temu filmowi. Jeżeli sprzedajesz mieszkanie, zajrzyj do opisu filmu i kliknij link, bo mam dla Ciebie tonę gratisów. Masz już zaświadczenie z banku? Super, to teraz jest pora na czwarty punkt, ten punkt, w którym udajecie się do notariusza po to, żeby podpisać umowę w formie aktu notarialnego. Notariusz musi zobaczyć to zaświadczenie i tę promesę i te warunki wyznaczone przez bank po prostu przełoży w treść umowy pomiędzy stronami. Nie zacytuję tutaj konkretnej formułki prawnej, umownej, no bo jednak to jest YouTube, to jest portal ze śmiesznymi obrazkami, ze śmiesznymi filmikami. Nie zafunduję wam śmierci przez zanudzenie. Powiem swoimi słowami, że umowa powinna brzmieć mniej więcej tak. Uwaga, uwaga. Pan Marcin sprzedaje mieszkanie obciążane hipoteką na rzecz X banku. Pan Dariusz kupuje to mieszkanie. Pan Dariusz zapłaci kwotę Y na konto pana Marcina, a kwotę Z na konto X banku do dnia tego i tego. Oczywiście konkretne kwoty i wartości wynikają z tej promesy. No i teraz będzie już z górki. Pan Marcin dostał swoje pieniądze na swoje konto, no to teraz musi udać się do banku po to, żeby sprawdzić, czy bank też dostał swoją transzę. Jeżeli dostał, a zapewne dostał, na pewno dostał, no to bank musi wystawić zaświadczenie o tym, że te warunki wyszczególnione w promesie zostały spełnione. To zaświadczenie będzie potrzebne, żeby wykreślić wpis o starej hipotece z księgi wieczystej mieszkania. Z tym zaświadczeniem trzeba udać się do sądu wieczysto-księgowego. A kto musi pójść do tego sądu? Kto musi odstać swoje w kolejce? Już Ci mówię, ale najpierw subskrybuj ten kanał i obejrzyj film, który pojawił się po lewej stronie. Już jesteś moim subskrybentem? No to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. To zaświadczenie musisz przekazać stronie kupującej. Mam nadzieję oczywiście, że to będę ja, czyli to już moim problemem będzie stanie w kolejce i czekanie miesiącami na efekt, na wykreślenie tej starej hipoteki.